Cześć, tutaj Kamil z DG On Time. Jakie nowe funkcje mogą pojawić się w iOS 13 na iPhone i iPad? Zobaczcie sami, zaczynamy. DG On Time. Jeśli po kilku minutach dojdziecie do wniosku, że chcecie zobaczyć kolejne materiały DG On Time, to koniecznie wybierzcie czerwony przycisk subskrybuj. Dodatkowo tam jest jeszcze taki dzwoneczek, a on pozwoli Wam na otrzymywanie powiadomień na temat nowych odcinków. Zacznijmy od punktu najważniejszego, czyli kiedy będzie miała miejsce premiera iOS 13 na iPhone oraz iPad. Najprawdopodobniej iOS 13 pojawi się podczas konferencji WWDC 2019, podobnie jak pozostałe wersje systemu operacyjnego Apple. Tym razem, jeśli chodzi o datę, pierwsze plotki mówią o 6 czerwca tego roku. System iOS 12 skupiał się przede wszystkim na wydajności, dlatego moim zdaniem iOS 13 wprowadzi szereg nowych funkcjonalności. Między innymi niemalże pewny jest tzw. tryb ciemny, czyli Dark Mode, znany z szeregu aplikacji. Ostatnio sam tryb ciemny trafił m.in. do Messengera. Jakie jeszcze funkcje mogą pojawić się w iOS 13? Zobaczcie w dzisiejszym odcinku. Jeśli chodzi o same nowe funkcje iOS 13, to zaczniemy od tych, które mają duże szanse pojawienia się w nowej wersji oprogramowania Apple, a skończymy na tych, które mogą niestety nie trafić już do iOS 13, a powinny pojawić się w kolejnej wersji oprogramowania. Wszystkie nowe funkcje zostały posortowane właśnie ze względu na szansę pojawienia się w nowej wersji iOS 13. Zaczniemy od pierwszej nowej funkcji, czyli nowe Animoji oraz Memoji. To niemalże pewne, że wraz z iOS 13 zobaczymy kolejne nowe wersje Animoji, czyli animowanych emoji, które zadebiutowały podczas premiery iPhone'a 10 wraz z systemem aparatu TrueDepth. Wszystko za sprawą tego, że kolejne wersje oprogramowania wprowadzają kolejne Animoji. Ostatnio pojawił się m.in. T-Rex czy też Koala. Jakie Wy chcielibyście zobaczyć nowe Animoji w iOS 13? Propozycje zostawiajcie w komentarzach poniżej tego odcinka. Możemy spodziewać się, że Memoji doczekają się kolejnych możliwości edycji, a także nowych fryzur, a może też sama interakcja z Memoji będzie jeszcze większa dzięki nowej wersji iOS 13. Dark Mode, czyli tzw. tryb ciemny. Większym zaskoczeniem dla mnie byłoby nie wprowadzenie przez Apple trybu ciemnego niż jego wprowadzenie. Wszystko za sprawą tego, że dzisiaj standardem staje się właśnie Dark Mode, m.in. dla aplikacji, dla YouTube'a, dla Messengera, a nie tylko właśnie dla aplikacji, ale także dla nowych interfejsów. To właśnie w Samsung One UI pojawił się tryb ciemny dla Galaxy S9 oraz S10. Dlatego też moim zdaniem właśnie iOS 13 pojawi się nowy tryb ciemny. Ogromnym plusem samego trybu ciemnego jest nie tylko zmiana koloru interfejsu, a przede wszystkim mniejsze zużycie energii. Oznacza to, że Wasz telefon będzie trzymał jeszcze dłużej i będziecie mogli dłużej korzystać z Waszego iPhone'a, czy też z tabletu iPad. Czas najwyższy, aby Apple wprowadziło funkcję, na którą czeka bardzo duża liczba użytkowników. Mowa o możliwości logowania się do większej liczby kont na jednym urządzeniu, na jednym iPhone'ie, na jednym iPadzie. Dlatego, że dzisiaj sam iPad Pro reklamowany jest jako komputer, ale nie mamy możliwości zalogowania się do 2 kont Apple. Oznacza to, że nie mam możliwości szybkiego przełączania się między kontami i podglądnięcia np. plików dostępnych w iCloud, co brzmi absurdalnie. No chyba, że to jest strategia Apple, aby sprzedawać kilka iPadów Pro do jednej rodziny. Czas najwyższy, aby iOS 13 wprowadził funkcję obsługi wielu kont jednocześnie. Opcja podzielonego ekranu na iPhone'ach. Opcja podzielonego ekranu dostępna jest na iPadzie Pro i dziwne, że jeszcze dzisiaj nie trafiła do iPhone'ów, dlatego że już w recenzji iPhone'a 10s Max wspominałem, że właśnie Apple nie zrobiło absolutnie nic, aby wykorzystać większą powierzchnię samego ekranu. Podpowiadam, wystarczy wprowadzić funkcję podzielonego ekranu na iPhone'ie. Liczę na to, że właśnie w iOS 13 pojawi się ta funkcja i będziemy mieli możliwość wyświetlania 2 aplikacji jednocześnie na telefonie iPhone 10s Max. Mamy sporej wielkości ekran, który możemy spożytkować właśnie dzięki możliwości korzystania z 2 aplikacji jednocześnie. Dodatkowo fajnie, aby jeszcze Apple wprowadziło funkcję i możliwość wyświetlania tej samej aplikacji dokładnie w trybie podzielonego ekranu. Często przecież zdarza się tak, że chcemy otworzyć na przykład 2 razy Pages, różne dokumenty w Pages, albo może też chcemy otworzyć 2 razy Google Dokumenty i szybko przekopiować sobie treści między 2 otwartymi dokumentami. Nowa aplikacja Pliki na iOS 13. Obecna wersja aplikacji Pliki na iOS 12 ma spore ograniczenia. Nie mamy możliwości szybkiego kopiowania dokumentów, czy też jakichkolwiek plików z zewnętrznych dysków twardych, a także pendrive'ów. Jedyne co nam pozostaje to możliwość szybkiego importu zdjęć, na przykład bezpośrednio z aplikacji zdjęcia na iPadzie Pro.
I to ogromne ograniczenie samego iPada Pro, a także iPhone'a. Mam nadzieję, że iOS 13 przyniesie funkcję i możliwość kopiowania plików z zewnętrznych dysków twardych, a także pendrive'ów. Tryb nocny dla iPhone'a. Pixel 3 pokazał, że właśnie oprogramowanie staje się coraz bardziej ważne. Funkcja Night Sight potrafi zdziałać cuda i znacząco poprawić zdjęcia wykonywane przy słabym oświetleniu. Apple, czas najwyższy, abyście skopiowali i wprowadzili swoją funkcję trybu nocnego, bo dzisiaj nie ukrywam, że właśnie Pixel 3 XL, jeśli chodzi o mobilną fotografię, w szczególności przy słabym oświetleniu, jest królem mobilnej fotografii, a wszystko za sprawą oprogramowania. Tryb nocny dostępny w iOS 13 powinien pojawić się dla naszych iPhone'ów. Funkcja trybu nocnego dla iPhone'ów powinna pojawić się właśnie w iOS 13. No chyba że Apple zagra kartą, że nowy iPhone to najlepszy telefon z najlepszym aparatem, z najlepszym trybem nocnym. I ta funkcja będzie zarezerwowana tylko dla najnowszego iPhone'a. Tryb sztucznej inteligencji podczas wykonywania zdjęć. Automatycznie wykrywane obiekty podczas wykonywania fotografii to niedaleka przyszłość i właśnie iOS 13 może wprowadzić taką funkcjonalność. Wystarczy, że Apple zacznie analizować to, co jest na zdjęciu, podobnie jak to robi Google, i zacznie w zależności od fotografowanego obiektu poprawiać nasze fotografie. Always on display na telefonie iPhone. Funkcja zawsze włączonego ekranu, gdzie mamy możliwość zobaczenia wszystkich powiadomień, to bardzo fajna funkcja dostępna w telefonach z Androidem. W ten sposób macie szybką możliwość zobaczenia wszystkich powiadomień. Czy taka funkcja nareszcie pojawi się w iOS 13? Choć bardzo chciałbym, aby ta funkcja trafiła na iOS 13, to szanse na to są niewielkie. No ale z drugiej strony zobaczcie, jak moim zdaniem mogłaby wyglądać ta funkcja na iOS 13. Dostosowanie ekranu blokady. Od kilku wersji iOS-a nie mamy możliwości zmiany ikon dostępnych na ekranie blokady, a to spory mankament. Chciałbym mieć możliwość szybkiej edycji ikon, a także na przykład dodawania informacji takich jak pogoda bezpośrednio na ekranie blokady. Tryb Picture in Picture znany jest z komputera Mac. I fajnie byłoby mieć możliwość podglądania i oglądania wideo właśnie w oknie na telefonie iPhone. Załóżmy, że chcę oglądać jakieś wideo, a dodatkowo wyświetlić stronę internetową, tak aby sprawdzić, czy na przykład nie ma dostępnego nowego odcinka DG on Time. Mógłbym to zrobić dzięki funkcji Picture in Picture. Nowy tryb obsługi jedną ręką. Obecna funkcja obsługi jedną ręką dostępna na telefonie iPhone wymaga sporej gimnastyki. Apple ma szansę to zmienić wraz z iOS 13 i wprowadzić nową funkcję obsługi jedną ręką, która będzie znacznie bardziej przyjemna, a w szczególności tyczy się to telefonu iPhone X Max, który, jak wspominałem podczas recenzji, to telefon z najgorszym komfortem użytkowania, jeśli chodzi o iPhony w historii. Czy Apple zmieni to wraz z iOS 13? Zobaczymy już w czerwcu tego roku. Pasek ulubionych aplikacji. Szybkie uruchamianie aplikacji jest niezwykle przydatne w przypadku iPada Pro dzięki właśnie wykorzystaniu tzw. docka. Fajnie byłoby, aby nareszcie dock zawitał do iPhone'a. Tym bardziej, że na przykład funkcja Samsung One UI, czyli ekran krawędziowy, pozwala na szybkie uruchamianie ulubionych aplikacji. W iOS 13 możemy zobaczyć dock dostępny dla iPhone'a. Wystarczy przecież skopiować wspomnianą funkcjonalność z iPada Pro. CarPlay z nowym interfejsem. Dzisiaj CarPlay nie jest doskonałym systemem, jeśli chodzi o właśnie ekrany naszych samochodów. Dlatego, że jeśli na przykład prowadzicie samochód, a jesteście pasażerem i udostępniacie sam telefon do nawigacji, to nie macie możliwości zminimalizowania nawigacji i kontynuowania przeglądania internetu na waszym telefonie. Dlatego, że zawsze musi być wybrana dana aktywna aplikacja w telefonie iPhone, wykorzystując CarPlay. I to spory mankament samego CarPlay. Czy zmieni się to w iOS 13? Zobaczymy już w czerwcu. Polska wersja Siri oraz nowe funkcje Siri. Asystent głosowy Google nareszcie przemówił po polsku. Czy to oznacza, że Siri doczeka się możliwości mówienia w naszym rodzimym języku, m.in. na telefonie iPhone, tablecie iPad, zegarku Apple Watch, komputerze Mac, czy też głośniku HomePod? Dowiemy się tego już w czerwcu. Dzisiaj z zazdrością patrzę właśnie na użytkowników telefonów z Androidem i możliwość ich korzystania z asystenta głosowego Google po polsku. Choć sam asystent dostępny jest na telefonie iPhone, to nie działa tak samo dobrze. Nie ma możliwości korzystania np. z aplikacji systemowych, co jest sporym ograniczeniem. Chciałbym, aby Siri przemówiło po polsku już w czerwcu, ale z mojej strony na to szanse są nikłe. I pewnie Apple kolejny raz nie dostrzeże polskiego rynku, jeśli chodzi o asystentkę głosową Siri. A chciałoby się to zmienić.
Na pocieszenie spodziewam się, że Apple wraz z iOS 13 wprowadzi jeszcze więcej nowych funkcji Siri, powodując, że sam asystent głosowy stanie się mądrzejszy i lepiej będzie reagował na zadawane pytania, polecenia głosowe. Niestety nadal w języku angielskim. Jakie urządzenia otrzymają iOS 13? Zobaczcie listę urządzeń, które zdaniem DJI On Time otrzymają aktualizację iOS 13. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś swoje propozycje funkcji iOS 13, które powinny pojawić się wraz z kolejną aktualizacją oprogramowania Apple, zostawiajcie je w komentarzach poniżej tego wideo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kamil.